Pobudka Wydrusu. Witam wszystkich bardzo gorąco, Anna Maria z tej strony. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona w całości Libero Berozziemu. Któż to taki? Libero Berozzi zmarł, od razu powiem, bo jest to postać, która już nie żyje, w 1996 roku i krótko po śmierci skontaktował się za pomocą pisma automatycznego ze swoją siostrą. Przekazał wiele naprawdę fajnych informacji, takich, wiecie, ludzie są zwykle ciekawi. Gdzieś tam podświadomie wiedzą i czują, że śmierć nie jest końcem końców. Że to jest coś, co na razie jest jakby niedostępne dla człowieka, który żyje tutaj na ziemi. Jemu dane było przekazać to, co bardzo chciał przekazać ludziom. Stwórca, widząc, jak bardzo pragnie tego, pozwolił mu na kontakt. W swoich kontaktach porusza bardzo wiele rzeczy. Pomijając fakt, że był człowiekiem otwartym, tolerancyjnym, świadomym wielu rzeczy, prowadził też pisał artykuł do gazety takiej jak Nasz Czwarty Wymiar, czy Nieznany Świat, tylko że włoski odpowiednik. Miał swoich wiernych czytelników. Naprawdę po śmierci okazało się, że był na takim poziomie uduchowienia. Nie był zamknięty w sobie absolutnie na jakichś poziomach takich, można powiedzieć, zakodowany w pewnych ramach i nie bał się nowego. Także po śmierci właśnie miał taką sytuację, że mógł bardzo szybko nauczyć się wielu nowych rzeczy dla niego i przekazał to ludziom. Mówi tam przede wszystkim o tym, jakie piękne miejsca czekają na ludzi po śmierci, fizycznej śmierci. Mówię tu o zostawieniu skafandra tutaj ziemskiego, kiedy duch ulatuje i może naprawdę wiele zobaczyć, w wielu miejscach być, wiele rzeczy ogarnąć, dowiedzieć się. Jeżeli ktoś za życia był osobą bardzo dociekliwą, ciekawą, to tam ma takie spektrum doznań, że na pewno nie będzie się nudzić. Mówi o swoich doznaniach podczas śmierci fizycznej, jak odbierał ten stan. A w sumie to miał takie szczęście, o którym zresztą posłuchacie za chwilę. Dane mu było już dryfować po tych pięknych przestworzach jeszcze za życia jego ciała fizycznego. Mówi też o innych żyjących bytach, ludziach, stworzeniach na innych planetach, w innych konstelacjach, dokładnie to nazywa. Mówi również o przebiegunowaniu. Już w 1996 roku mówił o przebiegunowaniu i o tym, że rządom będzie udawało się utrzymać to jak najdłużej w tajemnicy i aby, tak jak to powiedział, nie straszyć ludzi, aby nie wybuchła panika ogólna. I a propos tego przebiegunowania, bo ja miałam jedną taką audycję na ten temat, wcześniejszą, to z takich moich własnych doświadczeń, z którymi mogę się z wami podzielić, jest w tej chwili straszne zachmurzenie, to sztuczne zachmurzenie, które robione jest właśnie przez smugi chemiczne, przez chemtrails tak zwane. Zauważcie, że zachody słońca są kompletnie już w tej chwili niewidoczne, że nie widzimy słońca, które zachodzi. Wschodów też już nie widać. Jeżeli ktoś z was widział piękny wschód bez ani jednej chmurki, to bardzo proszę o zdjęcie. Ale
Ale wracając do Libero Perozziego, zapraszam Was teraz naprawdę na słuchowisko, które nagrałam. A można powiedzieć, że to jest czytanie artykułu, który pojawił się dawno temu, kilkanaście lat temu na łamach czasopisma Nieznany Świat. I już wtedy zostawiłam sobie ten artykuł. Wydawał mi się bardzo ważny. Rezonował ze mną i z tym, co już wtedy czułam. Dlatego zdecydowałam się na przeczytanie tego kilka lat temu dopiero i wpuszczenie go do sieci na YouTube w postaci filmów. Wiem, że wielu osobom pomógł zrozumieć pewne rzeczy, dlatego jeżeli słuchaliście go wcześniej, to może sobie przypomnicie. A jeżeli nie, no to zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby go wysłuchać. Ja się z Wami już żegnam. Nie wrócę na antenę po tym przekazie. Chciałabym, żebyście mieli chwilę takiej refleksji nad tym. A zapraszam jak zwykle za tydzień. Doświadczenie odejścia z ciała. Jestem w szpitalu. Nie wiem, czy jest ciemno, czy świeci słońce i czy leżę w łóżku, czy stoję, ale czuję się bardzo dobrze. Wiem, że moja ziemska wędrówka zakończyła się. Jestem szczęśliwy, gdyż widzę się tak pięknym, pełnym siły i światła, że dostrzegając moje małe, stare ciało, proszę o to, aby móc je wcześniej opuścić. Przewodnik, który znajduje się w pobliżu, mówi mi, że nie jest to dozwolone, ale że za kilka dni życzenie to się spełni w nagrodę za modlitwę, jaką czyniłem na ziemi, którą wkrótce opuszczę. Później nie widzę już nic. Czuję tylko nieco bólu. Wiem, że ponownie jestem w moim starym, schorowanym ciele. Jest 2 w nocy. 15 czerwca. Widzę światło rozjaśniające moje bezwładne ciało i słyszę, że mistrz zgadza się na moją prośbę, gdyż bardzo mnie kocha. Pytam, co uczyniłem, aby zasłużyć na taką miłość, ale nie otrzymuję odpowiedzi. Szczypię się, aby wiedzieć, czy śnię, czy wszystko odbywa się na jawie. Snem zdawało się być życie, które opuściłem, gdyż byłem dalej żywy, obecny i wolny w prawdziwym znaczeniu tego słowa. W astralu myśl jest szybsza od błyskawicy. Chciałem rozmawiać ze znajomą, osobą sensytywną, aby przekazać jej wiedzę. Jestem żywy i szczęśliwy, odkrywając prawdę. Było mi przykro, że nie będę mógł tego opublikować. Jeśli Twoje serce tego zapragnie, będziesz mógł to uczynić, powiedział mistrz i dotknął tę osobę berłem, budząc ją. Początkowo przeraziła się, ale natychmiast zrozumiała, że ma przed sobą byt, emanujący nieznaną energią. Przed moimi oczami rozwijała się teraz niezwykła harmonia. Mistrz przeprosił panią X i poprosił, aby wstała, gdyż pewna istota pragnie z nią porozmawiać. Byłem bardzo szczęśliwy. Myślałem, że siądzie zaraz do pisania, ale ona zaczęła od zadawania pytań, które są dla niej kluczem, otwierającym drzwi pomiędzy 2 światami. Mój podziw dla niej wzrósł jeszcze bardziej. Zaczynałem teraz rozumieć, w jaki sposób zachodzi prawdziwy kosmiczny kontakt. Jakże łatwo mi było z nią rozmawiać. Powiedz Jolie, że jestem szczęśliwy. Zakończyłem swą misję w tym ziemskim sarkofagu i będę ją nadal kontynuował w innym ciele, które jest bez wad. Ona wie, że będę zawsze przy niej. Jestem wolny, wolny jak wiatr. Dziękuję Ci za Twoje uczucia. Nie obawiaj się, teraz muszę już odejść. Udało mi się. Rozmawiałem z nią po raz pierwszy. Kto wie, czy mogłyby mnie słyszeć jeszcze inne sensytywne osoby,
A przyjaciele? Czy będą szczęśliwi, kiedy dowiedzą się, że ten, co umiera, nie jest martwy, lecz żywy? Kontakt z 21 sierpnia 1996 roku. Od owego dnia nie powróciłem już więcej do ciała, ale mój duch był przy nim i widziałem, jak powoli gaśnie w nim życie. Tliło się ono jeszcze dlatego, że inna dusza zastąpiła w nim moją do momentu śmierci klinicznej 29 czerwca. Fenomen ten, trudny do opisania i zrozumienia, był zastępczym oczyszczeniem dla duszy, która do niego weszła, oszczędzając mi bólu. Był również nagrodą, jaką dał mi mistrz. Znajdując się w pobliżu ciała, widziałem przyjaciół, którzy zmieniali się przy moim łóżku, miłych pielęgniarzy, lekarzy oraz innych ludzi. Kiedy wreszcie symboliczny srebrny sznur uległ zerwaniu, stałem się duszą i duchem, szczęśliwym i wolnym. Pełen uczucia patrzyłem na to, co mnie otaczało, ale miałem również ochotę rozpocząć wszystko od nowa. Miłość do was, wszystkich przyjaciół i nie tylko ich, trzymała mnie w najniższym wymiarze grawitującym na ziemi. Chciałem rozdzielić się na tysiące części, aby kochać i pomagać innym. Zdawałem sobie sprawę, że impuls ten pochodził od światła, które współdziałało ze mną i sprawiało, że byłem jeszcze bardziej świadomy i czujny wobec wszystkiego, co mnie otaczało. Piękna i brzydoty, dobra i zła. Cierpiałem za tych, których widziałem cierpiącymi, ale byłem zadowolony, bo wykonałem już własne zadanie. Bycie świadomym tego, co się zrobiło dla duszy takich jak moja, jest jednoczesne, ponieważ czas tutaj biegnie linearnie. Wszystko jest teraźniejszością. Dlatego w jednej chwili zobaczyłem przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a także najbliższą przyszłość, którą będę realizował ze spokojem. Wszystko jest teraźniejszością w pamięci i jest nią w jednej chwili, ale dla realizacji potrzeba czasu. Wiele jest miejsc w domu Ojca mego. Jestem tu od wczoraj, lecz czy to tylko od wczoraj? Moich 80 lat na ziemi, mierzonych jako upływ czasu, w tym wymiarze nie istnieje. To tak jakbym się narodził wczoraj i już wrócił. Mistrz mówił, odwołując się do przypowieści: dopiero teraz zrozumiałem dlaczego, ponieważ żadne słowo nie jest w stanie wyjaśnić nieba. Na ziemi używa się olbrzymiej ilości słów, które są rozumiane, a z setek zapisanych stron niewiele pozostaje w sercu czytającego. Na ziemi jesteśmy upośledzeni we wszystkim, ale mimo to urodzenie się na ziemi jest również potrzebne, gdyż nie można dostać się do wyższych poziomów bez uprzedniego oczyszczenia i ewolucji, także przez bolesne doświadczenia. Ci, którzy pozostają nieoczyszczeni, innymi słowy nie ewoluują, w rzeczywistości dobrze się czują w takiej sytuacji, bo nie wszyscy kochają światło. Czy wiedzieliście o tym? Ci, którzy żyją w ciemnościach, kochają je, gdyż światło by ich oślepiło. 5 miesięcy później. Drodzy przyjaciele, po 5 miesiącach, jakie upłynęły od 18 czerwca 1996 roku, wracam ponownie do was, opowiadając dalszy ciąg swej historii i pragnąc, abyście uczestniczyli w rzeczywistości, którą miałem możliwość poznać przed wami. Tych 5 miesięcy było dla mnie jak 5 lat, ponieważ w wymiarze, w którym się znajduję, pomiędzy niebem a ziemią, czas mija o wiele szybciej i 5 waszych dni to dla mnie 5 miesięcy, a 5 miesięcy stanowi dla mnie 5 lat. Na ziemi żyjemy w dualizmie i wszystko zawsze ma 2 bieguny: dzień, noc, góra, dół i tak dalej. A przestrzeń pomiędzy biegunami daje nam poczucie czasu. Tak
to wyjaśniają istoty żyjące w innych wymiarach. Istoty te o wyższym niż nasz stopniu ewolucji, im bardziej czują się częścią wszystkiego, tym w mniejszym stopniu istnieje dla nich czas określony według naszych pojęć, gdyż przeszłość, teraźniejszość, przyszłość są dla nich jednym. Pewna część mnie pozostała na ziemi, aby pomóc przyjaciołom, natomiast część bardziej duchowa podążyła do boskiej szkoły. Nauczyła się tam bardzo wielu rzeczy i ponownie oczyściła się z ziemskich zanieczyszczeń. Dlatego posiadam teraz o wiele większe poznanie niż uprzednio i znowu jestem młody. Czytam, przyjaciele, w waszych myślach i wiem, że chcielibyście zadać mi wiele pytań. Pewnego dnia odpowiem na nie, na ile mi to zostanie zezwolone, ponieważ tutaj istnieją pewne prawa, jakich wobec was należy przestrzegać. Nie tak jak u was, gdzie zasady, jeśli tylko istnieje taka możliwość, nie są respektowane. Pamiętam dzień mojego pogrzebu, czy raczej egzekwii. Byłem razem z wami, słuchałem wszystkiego z balkonu mego mieszkania. Obserwowałem was i prawie się śmiałem, ponieważ byłem przepełniony radością z prawdziwego odkrycia. Radością, którą odczuwa się jedynie wówczas, gdy eksperymentuje się je na sobie samym. Kochałem was wszystkich, również i tych, którzy nie mogli się pogodzić ze świeckim ceremoniałem pogrzebu. Biedne istoty, zupełnie nieprzygotowane do tego, ile będą musiały się nacierpieć, kiedy tutaj zdadzą sobie sprawę, że ukrywano przed nimi prawdę. Ale mistrz nad mistrzami, ten, który narodził się jako Jezus Chrystus, jest tak dobry i pełen miłości, że znajduje się wszędzie, aby pocieszać i uczyć. Wiem, że wielu z was, kiedy to usłyszy, zdziwi się, ale jeżeli znalibyście tylko prawdę, powoli ją spróbuję wyjawić. Oczywiście mam tylko 5 lat tej szkoły, ale nauczyłem się bardzo wiele. Dla porównania mogę powiedzieć, że wy potrzebowalibyście na to 5 waszych ziemskich egzystencji. Jak już stwierdziłem, widziałem wszystko, również to, czego wy nie byliście w stanie ujrzeć. Wielką radością było dla mnie zobaczenie mej ziemskiej powłoki, która zniknęła w oczyszczającym ogniu kremacji. Był to dla mojej duszy ostatni związek z ziemią. Dzięki temu mogłem bez kuli u nogi ulecieć wolny, w całym tego słowa znaczeniu, do nowego wymiaru, gdyż nasze uczucia ulegają wzmocnieniu i zostają utrzymane, podczas gdy, jeśli ziemska powłoka znajduje się pod ziemią, dla duszy chcącej ulecieć do światła i prawdziwej wiary, jest to czymś najgorszym. Uwierzcie mi, to prawda. Po tym wydarzeniu wreszcie odszedłem, ale pewna część mnie została razem z wami. Rozdwoiłem się z miłości do was. Tutaj bardzo łatwo jest sprowokować tego rodzaju fenomen. Wystarczy tylko myśl. Znajdowałem się w 2 różnych miejscach, dzięki wielkiej korzyści płynącej z braku posiadania fizycznego ciała. Posiadając przy tym jeden i jedyny umysł, mogłem to uczynić, gdyż nie posiadałem uprzednio żadnych sformułowanych koncepcji. Oderwałem się od wierzeń i różnych religii, starając się znaleźć sprawiedliwość i całe dobro we wszystkim. W ten sposób łatwo jest pojmować, podczas gdy, jeśli jest się związanym myślami, wiarą, przesądami, obawami, okazuje się to o wiele trudniejsze. Istnieją dusze, które nie pozwalają nikomu zbliżyć się do siebie. Są jak bezpańskie psy, które boją się wszystkich oraz wszystkiego i bezpańskimi pozostają. Są ponadto dusze pełne nienawiści, niezadowolone z faktu, że znajdują się poza własnym ciałem, poza własnym domem. Dlatego przeklinają, uciekają i dzięki temu stają się łupem ciemnych bytów, które je wykorzystują. Wystarczy, że zostaną nauczone, jak pozostać na ziemi, w pobliżu rzeczy, które kochają, takich jak pieniądze, alkohol, kobiety, wojny, kradzieże, chory seks. Kiedy tylko mogą, wsuwają się w ciała nieposiadające aury, boskiego światła i spotykają się,
aby móc choć przez krótki czas ponownie przeżywać to, co kochają. Drodzy przyjaciele, wielu mówi wam, że są iskrą Bożą. Jeśli jednak moglibyście to widzieć, zauważylibyście, że nie posiadają oni żadnego światła i dzięki temu łatwo mogą paść ofiarą tych bytów. Kiedy pokazano mi to wszystko, przeraziłem się i serce pękało mi z bólu, gdyż nie mogłem w żaden sposób przyjść z pomocą. Byłem bardzo szczęśliwy, kiedy lekcja skończyła się. Nauczyłem się tego wszystkiego, aby móc wam przekazać to, co jest prawdą nieznaną na ziemi. Jest ona dla mnie wielkim darem, ale jest nim przede wszystkim dla was, którzy możecie się o tym dowiedzieć od waszego przyjaciela i brata. Wiadomości te mogą być dla was ostrzeżeniem. Muszę jednak zarazem was poinformować, że aby móc mnie zrozumieć, powinniście wyzwolić się ze wszystkich waszych osobistych przekonań. Kto zbytnio trzyma się dogmatów, powinien zredukować tego rodzaju przyzwyczajenie. Powinien również uczynić to ten, kto jest nazbyt przywiązany do naukowych wyjaśnień, kto jest zbyt kosmiczny, zbyt wschodni, za bardzo ateistyczny. Niech posłucha i zastanowi się, zanim zacznie wierzyć. 3 zasady. Aby móc osiągnąć zupełną harmonię, wiedzieć i widzieć, potrzebna jest odpowiednia doza duchowej dojrzałości, czystości serca i myśli, a przede wszystkim rozumu, ponieważ aby móc osądzać, należy posiadać odpowiednie duchowe zdolności i boskie poznanie. Kto ich nie posiada, niechaj powstrzyma się i zajmie się raczej osądzaniem samego siebie. Tak brzmi pierwsza zasada. Druga zasada dotyczy dumy, własnego ja. Wszyscy czują się własnym ja. Jeśli nie mają nic do powiedzenia, wymyślają je sobie. Trzecia zasada, która tutaj, gdzie się znajduje, jest na pierwszym miejscu, dotyczy miłości do innych i do samych siebie. Teraz wiem na pewno, że zasiałem w was wątpliwości, ale to samo przytrafiło się mnie, kiedy pokazano, co miałem, czego nie miałem i co mogłem uczynić. Pójście główną drogą nie jest łatwe i nie uda się wam do końca, ale staram się was obudzić. Każdy z was, jeśli chce, może zbadać samego siebie do głębi i ujrzeć dzięki temu błędy, które powinien naprawić. Natomiast ci, którzy nie potrafią ich dostrzec, miejmy nadzieję, że są tak czyści, jak sami w to wierzą. Mówię do was tym jedynym językiem, ponieważ prawda mieści się pośrodku, a wszystkie religie i wiary obracają się wokół niej. Więc zwracam się do was wszystkich. Kiedy moje ciało stało się popiołem, moi przewodnicy stopień po stopniu zaczęli przeprowadzać mnie przez astralne wymiary. Nie przeszedłem przez tunel, gdyż dzięki możliwościom mojego ducha uczyniłem to jeszcze na ziemi. Kto szuka prawdy, odnajduje ją. Byłem bardzo ciekawy, czy naprawdę istnieje raj, czy ściecy piekło, ale wstydziłem się pytać o to przewodnika. Oni wszyscy czytali w moich myślach, ale udawali, że ich nie znają, pozostawiając mi wybór decyzji. Zapytać, czy nie? Jeśli zapukasz, otworzymy ci, mówiła moja najważniejsza dusza, z którą spotkam się za kilka lat, a która jest niczym innym niż moim wyższym ja, ale nie jest Bogiem, jak wierzycie. Wreszcie pytam, a oni odpowiadają mi, że zobaczę to własnymi oczami i usłyszę na własne uszy w odpowiednim momencie. Miałem bowiem otrzymać lekcje dotyczące całej prawdy, jaką mógłbym zgłębić, gdyż moja dusza musiała się poszerzyć, a mój umysł, niczym już niezwiązany, pojąć sprawy, które zostały oddzielone od materii. Aby zejść na ziemię,
mój byt musiał przejść przez wielowymiarowe etapy. I kiedy schodziłem, nakładane były pieczęcie. Chcąc pójść w górę, musiałem odbyć tę samą drogę, a pieczęcie zrywano. Pierwszy astralny pułap. Pierwszy pułap to przepiękne miejsce, do złudzenia przypominające ziemię. Tylko waga materii jest inna. Nie ma tu ani grubych, ani chudych, starych czy młodych. Starzy ludzie młodnieją, a mali rosną. Są domy, łąki, lasy, drzewa, fontanny, jeziora, rzeki, morze, niebieskie niebo, różowe chmury, powozy i stan Greci, świetliste słońce, różniące się od waszego, pachnące powietrze i lekki wiatr. Kolory są czyste i jasne. Na ziemi są one jakby przysłonięte. Tymczasem tutaj są właśnie czyste i sprawiają, że czujesz się żywy i stanowisz ich część. Gdy na przykład pragnąłem być drzewem, aby zobaczyć, jak będę się wtedy czuł, moje ciało wpływało do drzewa, lecz byłem to ciągle ja. Mimo to czułem, jak to jest, kiedy jest się drzewem. Działo się tak w odniesieniu do wszystkich otaczających rzeczy. Było to ekscytujące. Odkrywałem teraz, skąd brał się u mnie głód wiedzy i eksperymentowania, jaki odczuwałem na ziemi. Kiedy wypróbowałem już wszystko, zrozumiałem. I zostało mi to potwierdzone, że miejsce to odpowiadało pojęciu raju, jakim opisują go księża. Brakowało w nim jednak takich rzeczy, jak na przykład wiecznej kontemplacji, czy pozbawionych płci aniołów ze skrzydłami. Ten pierwszy astralny wymiar posiada w sobie reprodukcję ziemi, na której przebywają anioły, będące dla was mistrzami, gdzie znajduje się Jezus i jego matka Miriam. Cóż za niespodzianka! Przesuwając się w inne wymiary, spotykałem w nich ciągle mistrza i Miriam i mówiłem sobie: jak to? Pożegnałem się z tobą, a teraz witasz mnie tutaj? Gdzie mieszkasz? Wszędzie, usłyszałem jego odpowiedź. Kieruję każdym miejscem i każde kocham. Wszystko jest moje i wszystko składam wam w darze. Byłem i jestem jak dziecko spragnione wiedzy. Spać? Spać w oczyszczającym śnie? Któż by mógł o tym myśleć, skoro tyle jest jeszcze do odkrycia? Snem oczyszczającym śpią tylko ci, którzy zawsze byli ledwo ciepli i boją się tego, co mogłoby się im przydarzyć. Ile straconego czasu! Wspomniałem o pierwszym astralnym wymiarze, będącym eteryczną kopią Ziemi. Istnieją jednak jeszcze inne wymiary, przygotowujące do powtórnych narodzin na Ziemi, czy innych planetach trzeciego wymiaru, na których mieszkają nasi kosmiczni bracia. Tworzą oni 3 wszechświaty, łączące się w słynnej trójwymiarowości, którą tak bardzo się interesowałem i którą uważałem za współczesną naszemu życiu, sądząc, że prawdopodobnie moglibyśmy przeżywać więcej niż jedną rzeczywistość. Do powtórnych narodzin wystarcza pierwszy poziom astralny. Są tu niezliczone duchowe przestrzenie, gdzie dusza musi pozostawić swoje różne warstwy, aby zapomnieć o przeszłych inkarnacjach i zacząć ponownie szkołę lub karmiczną reedukację. Odmienna jest sytuacja rozwiniętych dusz, które inkarnują się dobrowolnie, podejmując misję. Zupełnie inną drogą jest wejście do poziomów światła, miejsc, w których przybywają anielskie hierarchie. Odpowiada ono 4. wymiarowi. Ziemia i inne planety z 3. wymiaru przygotowują się do przejścia na ten wyższy poziom, zgodnie z przyrzeczeniem, które Jezus złożył ludzkości. Prawda przychodzi z astralnych wymiarów, lecz jest zawsze pod kontrolą. Jedynymi, którzy mogą wszystko mówić, są byty przybywające w wymiarach od 4. do 9. Mieszkańcy Ziemi używają wielu słów, argumentów, czynią tyle zamieszania,
nie zdając sobie sprawy z faktu, że wszystko mieści się zaledwie w 2 słowach: miłość Boża. Byłem szczęśliwy jak dziecko. Bawiłem się z małymi gośćmi tego raju. Były to dzieci wyratowane ze światów innych konstelacji waszej planety. Dzieci wszystkich ras i kolorów skóry. Były tutaj również zwierzęta z innych planet, a także te pochodzące z Ziemi, które znikały w miarę upływu er lub zostały wytępione przez człowieka. Nie było żadnych owadów, tylko przepiękne, podobne kwiatom motyle. Wszystko, osoby, kwiaty, zwierzęta i nawet same przedmioty emanowały ciepłem, światłem i pięknym zapachem. Technologia oparta jest tu na kosmicznej energii światła, o wiele bardziej intensywnej niż w waszym 3. wymiarze. Ale to nie jest duchowy raj, tylko 4. wymiar, do którego przejdzie Ziemia i inne planety z waszego 3. wymiaru. Nie istnieje noc, tylko długi dzień, kończący się miłym zmierzchem. Odpoczynek przerywa kilka godzin pracy, trochę szkoły i bardzo dużo wolnego czasu. Szkoła wygląda zupełnie inaczej. Mieści się w ogrodach na świeżym powietrzu, aby móc wdychać pranę, gdyż we wnętrzach jej jest mniej, a u was w budynkach nie ma jej wcale. Temperatura jest zawsze taka sama, ani gorąco, ani zimno, i istnieje tylko jedna pora roku. Są tu góry i morze. Można robić wszystko, co robi się na ziemi, z uprawianiem sportów włącznie. Postrzeganie umysłem nie ma żadnych zahamowań. Można zapoznawać się z wieczną wizualną dokumentacją, akaszą, w której jest zarejestrowane wszystko, co kiedykolwiek się zdarzyło. Widziałem i słyszałem w 4 wymiarach tak, jakby moje oczy i uszy stały się poczwórne. Moi mistrzowie przekazali mi, że jestem gotów do uzmysłowienia sobie całej prawdy odnoszącej się do kreacji, a także osób, które na ziemi miały do wykonania prawdziwe lub fałszywe zadania. Miałem zajrzeć w głąb nich i odkryć odnoszącą się do nich prawdę. Musiałem zaakceptować to doświadczenie. Budzenie się dusz. Na ziemi nadszedł czas obudzenia się dusz. Dusze te należą do inkarnujących się aniołów, demonów, przybywszy z pozaziemskich cywilizacji, którzy urodzili się wśród was, i ludzi podlegających wyłącznie prawom karmy. Nie wszyscy urodziliście się pod tą samą gwiazdą, gdyż pochodzicie z najróżniejszych części wszechświata. Odkryłem również rzecz cudowną. Byłem i jestem aniołem. Oczywiście ograniczonym stopniem mojego obecnego rozwoju, bo również aniołowie mają swoją ewolucyjną skalę. Są wykonawcami misji. W odpowiednim momencie każdy z was odkryje swą przynależność do odpowiedniego stopnia ewolucji i zadanie, jakie ma do spełnienia. Obecny czas jest dla wielu czasem łaski i odkupienia. Ziemia weszła na nową drogę, na drogę całkowitej transformacji i stanie się nową ziemią wschodu, czyli pierwotnego słońca, boskiego stworzyciela. Zostało mi powierzone przekazanie pewnego przesłania grupom szkoły New Age. Otóż niebiańskie hierarchie martwią się, ponieważ powstające wszędzie ośrodki duchowego kształcenia są infiltrowane przez duchowych handlarzy. Dzieje się tak dlatego, że zarządzający tymi ośrodkami częstokroć są przesiąknięci negatywnymi chęciami zysku i władzy. Lecz handlarze ci już wkrótce staną przed prawem przyczyny i skutku. Istnieje też inny typ handlarzy dusz. Nie każą sobie płacić, ale kradną waszą energię, aby żyć.
Wiem, że moja interwencja w tym zakresie spełznie na niczym. Wiem, gdyż dane mi było poznać przyszłość. Niemniej musiałem to uczynić, tak jak czynią to ci spośród was, którzy są czystego serca, powodowani pragnieniem, aby dobro i prawda nabierały siły. Wziąłem udział w pięknym zebraniu, na którym anioły, które inkarnowały się na ziemi, zdawały relacje ze swych najgorszych doświadczeń, aby poddając je pod dyskusję można było naprawić wszystkie popełnione przez nie błędy. Wśród nas byli również uzdrowiciele, którzy na Ziemi i innych planetach wypełniali swe zadanie, próbując leczyć zarówno ciało, jak i duszę. Niestety niektórzy z nich zapomnieli, że najważniejszą sprawą jest uleczenie duszy i zdali sobie sprawę, że leczyli wyłącznie ciała. Ich praca kończyła się fiaskiem, gdyż pacjenci pozostawali ciągle w punkcie wyjścia. Oczekiwaliśmy wszyscy w trwodze na karę, lecz Archanioł Michał i 24 sądzących starców nakazali winowajcom powrót na ziemię. Wracajcie na wyznaczone wam miejsca, pamiętając, kim jesteście i uważajcie, aby nie stać się handlarzami dusz jak inni. Wstydźcie się za siebie i za tych, którzy na ziemi handlują duchem. Odprowadzono ich na miejsce, w którym będą przygotowywać się do nowych narodzin. Następnie wprowadzono byty żeńskie i męskie. Były to osoby, które odeszły z ziemi już bardzo dawno. W momencie inkarnacji otrzymały medialne moce od ciemnych sił, a teraz przybywały z astralnych wymiarów, pragnąc powrócić na ziemię, aby prowadzić działania na rzecz dobra pod bezpośrednim przewodnictwem aniołów, stróżów światła. Narodziły się na ziemi w czasie, gdy miałem około 40 lat. Odeszły przede mną, a teraz ponownie miały się narodzić. Zrozumiałem, że wszystkim zostaje dana możliwość powrotu, bycia dobrym i pracy na rzecz dobra, pod jednym jednak warunkiem, że nie będą więcej wprowadzać w błąd innych i siebie. Niestety w waszej teraźniejszości na ziemi istnieją osoby współpracujące z mocami ciemności, a mimo to przedstawiające się jako nosiciele dobra. Pozwolono mi to zobaczyć, tak abym mógł was ostrzec, a ich przestrzec, aby to zrozumieli dla dobra waszego i własnego. Dobro, aby istnieć lub się ujawnić, nie potrzebuje zła. Pamiętajcie o tym. Dobro jest zawsze linearne, a ci, którzy je przeżywają, nie potrzebują walk, nie odczuwają na jakimkolwiek poziomie strachu, nie próżnują i nie nudzą się. Są pełni radości i światła, zawsze czynni i niezmordowani. Oczywiście nie na ziemi, gdyż byłoby to prawie niemożliwe, ale tutaj, w tym cudownym wymiarze, gdzie się znajduję i gdzie wszystko przebiega bez śladu bolesnej fali zła. Samo zło nie mogłoby istnieć ani żyć, gdyby nie było jego ciemnej i chytrej woli, jego filozofii, która dała ludziom możliwość odżywiania się negatywną energią, pozwalającą na jego dalsze istnienie, po to, by wszczynać wojny, popełniać morderstwa, zakładać zbrodnicze ugrupowania, przeprowadzać eksplozje nuklearne i czynić wszystko, o czym wiecie, że jest złem. Istnieje jednak również zło ukryte, które możecie mylić z dobrem, ukryte za parawanem sprawiedliwości i wolności, używające imienia Boga i w Jego imieniu siejące nienawiść i śmierć. Dlatego jeśli pragniecie być wolnymi, starajcie się odnaleźć zakamuflowane pod postacią dobra zło, aby móc się w ten sposób bronić. Proszę was, drodzy przyjaciele, którzy będziecie tego słuchać, abyście poświęcili trochę własnego czasu na przesyłanie pozytywnej energii wszystkim tym, w których rękach spoczywa okrutna i niegodziwa władza. Działając wszyscy razem, możemy dokonać cudów.
Wyjście z trzeciego wymiaru. Walka jest niezbędna, aby móc przenieść życie poza aktualny trzeci wymiar. Tam, gdzie nie będzie już zła ani okrucieństwa. Aby ocalić Ziemię przed destrukcją, trzeba ją zrównoważyć, przesuwając elipsę biegunów. Dzięki temu wróci ona do swej naturalnej pozycji, ustalając i równoważąc utraconą harmonię. Bieguny ulegną przesunięciu o 14 stopni. Przesunięcie będzie następowało o 1 stopień w ciągu roku. Wyjście z elipsy, przyspieszone wejście Ziemi w fotonowy pas, przesuwający się do przodu i wreszcie ostatni, dodatkowy skok, spowodują przejście do czasu nowego wymiaru. Naukowcy częściowo znają ten fenomen. Nie mówi się o tym, aby nie alarmować ludzi. Kiedy jednak prawdy nie będzie można dalej ukrywać, dojdzie do przyspieszonego i bardziej oświeconego, ewolucyjnego skoku, aniżeli można by przypuszczać. Będzie miał miejsce chaos, dadzą o sobie znać nieuporządkowane idee, myśli, opinie, ciemności intelektualne i duchowe. Aby zrozumieć, gdzie leży prawda, ludzkość będzie potrzebowała wielkich, wtajemniczonych panów prawdziwej kreacji, a nie upadłych aniołów, które stworzyły trzeci wymiar. Starajcie się, drodzy przyjaciele, wziąć do serca to, o czym teraz mówię, tak aby mogło rozjaśnić was prawdziwe światło, dzięki któremu odkryjecie i oświecicie blaskiem ziemskim tych wszystkich, którzy będą sami niedostatecznie rozwinięci duchowo, własnym zadufaniem i pychą blokują wasze poznanie. Życie na innych planetach. Gdybyście mogli wiedzieć, jak wiele planet jest zamieszkałych, wśród wszystkich planet w tej galaktyce istnieją przyjaciele, wrogowie i obserwatorzy. Na przykład w konstelacji Smoka jest 9 gwiazd i wszystkie są nam przyjazne. Trzecia z nich, patrząc od północnego zachodu, nazywa się Megaria, a po niej jest Humo. Mieszkańcy obu są jakby jedną rodziną. Wyglądem przypominają Ziemian. Mają szerokie i wysokie czoła, golą włosy i zarost. Wśród was na Ziemi jest wielu inkarnowanych pochodzących z tych planet. W obecnym okresie mieszkańcy wspomnianych planet przesyłają na Ziemię energię, równoważąc nowe i silne energie z czwartego wymiaru, które zaczęły do was przybywać, począwszy od Bożego Narodzenia 1998 roku. Wasze wibracje podniosły się, a wielu z was bardzo źle to znosi. Energie te wywołują wiele usterek fizycznych oraz egzystencjonalnych i jedynie czyści ciałem i duchem znoszą je bez szwanku. Z czasem polepszy się wam, ale niezbędne jest oczyszczenie ciała. Odżywianie się musi być lekkie. Nie powinniście jeść żadnych ciężkich i barbarzyńskich posiłków. Wskazane jest bardzo dużo owoców i warzyw, jednak jeśli nie jest się do tego przyzwyczajonym, nie od razu tę dietę należy stosować, aby nie spowodować szkód w organizmie. Te dwie planety są bardzo piękne i przypominają Ziemię. Wszystko spowite jest tam różowym odblaskiem nadającym im ciepła i miękkości. Ich wibracje odpowiadają dźwiękowi Mi, który z kolei pozostaje w relacji ze wszystkimi odcieniami i tonacjami zieleni. Kolor ten ma pierwszeństwo u mieszkańców. Ich domy są zbudowane z krystalicznych form w zielonej tonacji, które współgrają z zielenią ogrodów i roślin. Tak jak wy, żyją oni w rodzinach, które są monogamiczne i wierne. Nie potrzebują ceremonii i podpisanych dokumentów. Wystarcza dane słowo. Dzieci są dla nich cennym darem, a narodziny są regulowane.
w odróżnieniu od Ziemi i innych rozwijających się planet, gdzie stały wzrost populacji nie jest dobry. Rządy sprawuje starszyzna. Nie istnieją choroby i starzenie się. Osiągalny wiek to 3000 lat. Zajmuje ich aspekt duchowy i kiedy umierają, pozostawiają ciało i kierują się do drzwi 4. wymiaru, gdzie istnieje przeznaczona dla nich duchowa sfera. Przebywają w niej, dopóki nie zdecydują się, gdzie pragną przebywać w kolejnym życiu. Ponieważ istnieją liczne planety potrzebujące pomocy, wielu z nich decyduje się, aby tam się narodzić, przyjmując fizyczne cechy ich mieszkańców, pozostawiając jednak również pewne własne, na przykład budowę czaszki. Wchodzą w skład galaktycznego braterstwa i zajmują się kontrolą na mało rozwiniętych planetach. Poruszają się wzdłuż i wszerz kosmosu, mogąc mieć dostęp do wszystkich wymiarów. Ich statki kosmiczne emitują zielone światła. Miejsca, które na Was czekają. Jakże pragnąłbym móc Wam sprzedać bilety do tych miejsc, ale nie istnieją jeszcze środki lokomocji, mogące Was tam dowieźć. Być może będzie to możliwe w przyszłości, ale Wy nie będziecie już wówczas na Ziemi, lecz przejdziecie do 4. wymiaru, od dawna przebywając w miejscach, które na Was czekają. Wzrastajcie duchowo, gdyż każdy z Was pójdzie do wymiaru odpowiadającego zdobytemu przez Was ewolucyjnemu poziomowi. Energie, które docierają do Was od Bożego Narodzenia, są potrzebne, aby całkowicie zmienić Ziemię i ludzi. Wasze DNA zmienia się i zmieni się również Wasz fizyczny wygląd, lecz nie wszyscy zostaną objęci tymi zmianami. Transformacja nie obejmuje tych, którzy nie będą kochać światła. Kto wchodzi w kontakt z boskim światłem, aby poddać się tej transformacji, miewa czasami dziwne odczucia, przygnębienie, zaniki pamięci, nagłe przebłyski świadomości, mrowienie i palenie w całym ciele, swędzenie, zwłaszcza głowy. Wielu będzie się obawiało, że to choroba, zwłaszcza kobiety będą odczuwać bóle w okolicach serca. Lecz będzie to tylko oznaką wzmacniania czakry serca. Kobiety przejmą rolę kosmicznych twórców, ponieważ pojawią się nowe wymiary potrzebujące zaludnienia. Starajcie leczyć się naturalnymi lekami, stosując homeopatię. Odżywiajcie się w sposób jak najprostszy i najbardziej naturalny, aby odżywić i oczyścić komórki Waszego organizmu. Zmiany fizyczne będą indywidualne, trwające od 4 do 6 lat, a ci, którzy je przejdą, będą mogli przejść do 4. wymiaru, zachowując ziemską formę fizyczną. Moje zadanie jest coraz trudniejsze. Przekazywane Wam i uważane za trudne, fantazyjne i nieprawdopodobne informacje sprawiają, że muszę wysławiać się z największą jasnością, tak aby Wasz ludzki intelekt mógł je zrozumieć. Nie jest to łatwe, ponieważ nie zna on ani programów, ani praw rządzących naszymi wymiarami. Pragnąłbym, abyście wysłuchali tego, co do Was powiedziałem i zaaprobowali z największą powagą albo odrzucili bez żadnego przymusu.